Witam na kanale Kolejowe Modelarstwo Kartonowe. W dzisiejszym 35. odcinku relacji z budowy modelu kartonowego parowozu Bułgar kontynuujemy budowę elementów kotła. Dokończymy malowanie klapy dymnicy. Pomalujemy oraz skleimy ze sobą walczak i stojak kotła. Następnie całość przykleimy do ostoi parowozu. Wykonamy turbogenerator, głowicę i skrzynkę rozdzielczą. Następnie wraz ze sprężarką przykleimy do kotła parowozu. Zapraszam na film. Odcinek zaczynamy od malowania klapy dymnicy. Kredką do weatheringu malujemy w wybranych miejscach ślady korozji. Pigmentem AK rozjaśniamy cały element. Rdzawym pigmentem AK zmieszanym z farbą Tamiya 87210 wykonujemy efekt głębokiej korozji. Następnie cienkim pędzelkiem malujemy małe ślady korozji. Cały element metodą suchego pędzla przyciemniamy czarną farbą Vallejo Model Color 70950. Zajmiemy się teraz stojakiem kotła. Szpilką oznaczamy miejsca, na które będziemy przyklejać elementy. Tak samo robimy na walczaku i dymnicy. Zaczynamy malowanie stojaka kotła. Farbą Vallejo Model Color 70950 malujemy cały element. Następnie malujemy walczak i dymnicę. Skleimy teraz turbogenerator. Przygotowujemy elementy i zabieramy się za sklejanie. Zaczynamy od elementu numer 85. Element rolujemy na miękkiej powierzchni i sklejamy go w rurkę. Dla ułatwienia wklejamy papierowy łącznik. Należy pamiętać, aby łącznik był nieco krótszy niż ścianka elementu, ponieważ musimy do środka wkleić podstawę z obu stron rurki. Rolujemy ponownie już z łącznikiem i sklejamy. Kolejny element to numer 85A, czyli podstawy walca. Smarujemy klejem wewnątrz walca i wklejamy elementy. Kolejne elementy to numer 85C i 85D, które sklejamy ze sobą. Tak sklejone elementy przyklejamy do walca na element numer 85A.
Następny element to numer 85b. Dla ułatwienia można go najpierw zrolować na miękkiej powierzchni. Elementem numer 85b oklejamy wcześniej sklejony walec. W parowozie zastosowano turbogenerator firmy AEG o mocy 1250 W i napięciu 25 V, który zasila 4 małe reflektory o średnicy 250 mm z żarówkami o mocy 50 W, po 2 reflektory z przodu i z tyłu parowozu oraz 2 duże reflektory o średnicy 360 mm z żarówkami o mocy 250 W, 1 reflektor z przodu i 1 z tyłu parowozu. Oba duże reflektory mają urządzenie do ich przyciemniania, sterowane z budki maszynisty. Zabieramy się teraz za elementy numer 85E, 85F i 85G. Elementy numer 85E i 85F sklejamy ze sobą. Sklejone elementy oklejamy paskiem numer 85G. Sklejanie zaczynamy u dołu elementu. Budka maszynisty posiada oświetlenie sufitowe oraz 2 lampy przy szkłach wodowskazowych. Na zewnątrz parowóz posiada z każdej strony po 3 25W lampy do oświetlania całego mechanizmu rozrządu oraz 1 lampę przenośną i wiele gniazd elektrycznych. Nasz parowóz również będzie miał oświetlenie, ale jest to temat na któryś z kolejnych odcinków. Element numer 85 EFG przyklejamy do naszego walca zgodnie z rysunkiem. Sklejamy teraz element numer 85H. Bigujemy w miejscach zagięć i sklejamy ze sobą ścianki. Sklejony element przyklejamy do elementu numer 85 EFG w oznaczonym miejscu. Kolejny element turbogeneratora to numer 85i. Element rolujemy i sklejamy w rurkę. Kolejny element to numer 85J.
Element rolujemy i zwijamy bez sklejania. Następnie przyklejamy go do elementu numer 85 EFG i 85H. Wykonaną wcześniej rurkę 85i wklejamy do środka elementu numer 85J. Kolejny element to numer 85L. Bigujemy w zaznaczonych miejscach i sklejamy skrzynkę. Sklejony element przyklejamy do korpusu turbogeneratora. Następnie sklejamy dwa elementy numer 85K. Jak poprzednio bigujemy w zaznaczonych miejscach i sklejamy elementy. Po wykonaniu dwóch elementów przyklejamy je jak na rysunku. Wracamy do stojaka kotła. Pigmentem AK Like Dust za pomocą pędzla rozjaśniamy stojak. Według uznania malujemy w wybranych miejscach efekty korozji za pomocą kredek do weatheringu. Tak samo wykonujemy na walczaku i dymnicy.
Metodą na gąbkę na całości walczaka, dymnicy i stojaka wykonujemy plamy korozji farbą AK, Medium Rust i Dark Rust. W taki sam sposób wykonujemy na sprężarce. Skleimy teraz ze sobą stojak kotła z walczakiem i dymnicą. Chyba najwygodniej posłużyć się ostoją, aby dobrze spasować elementy. Wycinamy teraz elementy stojaka turbogeneratora numer 85N i 85O. Smarujemy klejem i sklejamy stojak. Ostatni element turbogeneratora to numer 85M. Naklejamy na niego dwie imitacje śruby. Element 85M przyklejamy do stojaka turbogeneratora. Do tak przygotowanego stojaka doklejamy turbogenerator. Po związaniu kleju zabieramy się za malowanie turbogeneratora czarną farbą Vallejo Model Color 70950.
farbą AK Medium Rust i Dark Rust, metodą gąbkowania wykonujemy plamy korozji. Wracamy do kotła parowozu. Nadszedł czas, aby go przykleić do ostoi parowozu. Smarujemy klejem w miejscach łączenia się elementów i przyklejamy kocioł do ostoi. Przyklejamy teraz klapę dymnicy. Do przyklejenia zostały nam jeszcze dwa elementy numer 84U, które przyklejamy na komin parowozu. Elementy smarujemy klejem i za pomocą pręta przyklejamy do komina. Przykleimy teraz sprężarkę do dymnicy. Smarujemy klejem i w zaznaczonym miejscu przyklejamy sprężarkę. Sprężarka nie ma jeszcze tabliczki znamionowej, którą przykleimy później. Kolejny element, który przyklejamy na dymnicę, to turbogenerator. Przyklejamy go wraz z przewodem odlotowym pary do komina. Zastanawiałem się, z czego wykonać rury parowe i piaskowe parowozu. Wykorzystałem druty aluminiowe anodowane koloru czarnego. Pomysł ten podrzucił mi kolega Marcin. Dziękuję, Marcinie, za dobry namiar. Faktycznie nadają się do tego idealnie. W paczce mamy druty o średnicy 1, 1,5 i 2 mm o łącznej długości 45 metrów. Przykleimy teraz przewód odlotowy ze sprężarki do komina. Wyginamy go w odpowiedni sposób i przyklejamy. Skleimy teraz skrzynkę rozdzielczą, która zasila parą turbogenerator i sprężarkę. Bigujemy w oznaczonych miejscach i sklejamy skrzynkę. Do sklejonej skrzynki przyklejamy kołnierze uszczelniające numer 86A.
Kleimy teraz głowicę zasilającą. Zaczynamy od elementu numer 87. W miejscach zagięć rolujemy element. Elementem numer 87 oklejamy jeden z elementów numer 87A. Drugi element numer 87A przyklejamy z drugiej strony elementu numer 87. Do korpusu głowicy przykleimy teraz elementy numer 87C, D, E. Do elementu numer 87E przyklejamy półmilimetrowy pręt. Elementy numer 87D i 87C nasuwamy na pręt. Do korpusu przykleimy najpierw element numer 87C. Smarujemy klejem, wsuwamy pręt w korpus i przyklejamy element. Klejem smarujemy na elemencie numer 87C i doklejamy do niego element numer 87D. Wysuwamy pręt i na element numer 87C naklejamy 4 imitacje śrub. Na element numer 87B również przyklejamy 4 imitacje śrub. Element numer 87B nasuwamy na 2 mm pręt i przyklejamy go do korpusu głowicy. Z drugiej strony korpusu wsuwamy pręt z elementem numer 87E i przyklejamy go klejem cyjanoakrylowym.
Pomalujemy teraz skrzynkę rozdzielczą i głowicę czarną farbą Vallejo Model Color 70950. Pokrętło głowicy malujemy na kolor czerwony farbą Vallejo Model Color 70908. Skrzynkę i głowicę przykleimy teraz do kotła parowozu. Zaczynamy od skrzynki rozdzielczej. W oznaczonym miejscu przyklejamy element. Następnie przyklejamy głowicę wraz z rurą zasilającą skrzynkę. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. W kolejnym budowę modelu zaczniemy od montażu rur piasecznic oraz zaczniemy sklejać budkę maszynisty. Dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na kolejne odcinki kanału Kolejowe Modelarstwo Kartonowe.